Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa EQS. Mercedes EQS to flagowy elektryk w gamie Mercedesa, taka elektryczna klasa S. W związku z tym, podobnie jak S-klasa, taki EQS ma wyznaczać trendy. I jak się zaraz przekonacie, tych trendów oraz gadżetów jest mnóstwo. Po pierwsze, zobaczcie na wygląd tego auta. Niby przypomina już inne elektryki tej marki, jakie testowałem, jak na przykład EQA czy EQC, ale na żywo EQS wygląda jak z filmu science fiction. Poważnie, auto aż tak się wyróżnia. Ma super obłe kształty, światła przez całą szerokość i super nieproporcjonalne nadwozie. No zobaczcie z profilu, jak duży jest rozstaw osi, a jak krótkie są zwisy przednie i tylne. Auto ma aż 5216 mm długości, czyli jest dłuższe niż S-klasa. Dłuższe niż krótka SK i delikatnie krótsze niż S-klasa w longu. Chociaż największe wrażenie robi rozstaw osi 3210 mm, niemal tyle samo, co właśnie przedłużona długa S-klasa. A przypomnę, że całe nadwozie jest krótsze od S-klasy w longu. I właśnie w związku z tak dużym rozstawem osi, z profilu EQS wygląda dość nienaturalnie. Ale jeszcze lepiej jest, jak otworzymy bagażnik, bo okazuje się, że jest to liftback. Tak, nie sedan, jak właśnie S-klasa, tylko liftback. Nieźle, co? Do kufra jeszcze wrócę. Teraz pokażę Wam parę ciekawych akcentów. Na początek oczywiście światła, które robią piorunujące wrażenie i robią niezły spektakl, jak otwieramy lub zamykamy samochód. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale po otwarciu mamy coś na wzór spadających gwiazd, wyświetlanych za pomocą właśnie reflektorów przednich, a z tyłu znowu światła gasną czy zapalają się w takiej pięknej sekwencji. No robi to wrażenie. Tak samo jak i fakt, że auto ma bezramkowe drzwi. To wygląda super. Lubię to. Grill też jest niezły. Cały pokryty malutkimi znaczkami Mercedesa. Taki gwiazdozbiór Mercedesa. Szkoda, że to opcja za 17 000 złotych. W podstawie nie mamy tych znaczków Mercedesa na grillu. Kolejny ciekawy akcent to ten element tutaj z boku, który jest niczym innym jak otwieranym elektrycznie podajnikiem do płynu do spryskiwaczy. Producent wystawił go na zewnątrz, bo teoretycznie nie da się otworzyć przedniej maski. Mówię teoretycznie, bo później pokażę Wam, że jednak da się to zrobić. EQS, podobnie jak S-klasa, ma też wysuwane klamki. Fajny gadżet, ale pewnie podobnie jak w S-klasie może być z nimi problem w zimie. Odsyłam do materiału S400D, tam jest wyjaśniony problem z klamkami. A i co ciekawe, w elektrycznym EQS-ie nie można mieć dociągania drzwi. Nie ma tego nawet w opcji. Dziwne. Jeszcze jeden akcent, który bardzo lubię, to atrapa wylotów powietrza. Piękna sprawa. Element, którego za to nie rozumiem, to felgi, które nie wiadomo po co mają ten dodatkowy czarny krąg. Ja wiem, że to pewnie względy poprawy aerodynamiki, ale przyznacie, że felga wygląda jakby ktoś nie mógł się zdecydować, czy chce 16, czy może właśnie 21 cali, jak te tutaj testowane. Bez tego czarnego kółka byłoby dużo lepiej. W ogóle to mój EQS ma pakiet wizualny AMG i właśnie z niego są te koła. Na szczęście można wybrać inne wzory. W rezultacie EQS robi ogromne wrażenie na drodze, ale mi stylistycznie nie podchodzi. Wygląda jak taka wielka cyfrowa mydelniczka. Na parkingu trafiłem na AMG 4Dora i ten ma podobne kształty, ale jednak znacznie lepsze proporcje. To pora więc wrócić do kufra. Tak jak mówiłem, jest to liftback, więc EQS ma bardzo praktyczny i wielki bagażnik. Kufer ma 610 litrów i robi wrażenie. Ma też w podłodze duży schowek na kable, który moim zdaniem nie jest dobrym pomysłem. Jak pojedziemy w trasę i się spakujemy, to trzeba będzie wyjmować wszystkie klamoty po to, żeby dostać się do kabli do ładowania. To powinno być z przodu. No właśnie, przejdźmy do przodu. Teoretycznie tu się nie da tego otworzyć, w sensie zwykły użytkownik tego nie robi. Nie ma też niestety franka, czyli przedniego bagażnika. Ale jak widzicie, jest sposób dla serwisu, żeby się tam dostać. Niestety, tutaj nie ma nawet patyka pod maską, żeby ją zablokować. O siłowniku nie wspomnę. Ja rozumiem, że serwis ma maskę trzymać na głowie, albo ma przynośny patek do maski? Dziwne trochę. Jak popatrzycie pod maskę, to zauważycie też, że jest spora dziura, która spokojnie pasowałaby na schowek właśnie na kable do ładowania. Szkoda, że tak nie ma. Wracamy więc na tył. W bagażniku znajdziemy też haczyki na zakupy, dodatkowy głęboki schowek po boku oraz klasycznie kufer możemy powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy.
to robimy z tego pięknego białego środka. W sumie to kufer też jest cały biały, mimo iż tego pewnie na nagraniu nie widać, bo coś mi tutaj balans bieli zaszalał. Ładnie, ale jednak mało praktycznie. Siadamy na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i się mieszczę, ale mam pewne uwagi. Po pierwsze, zobaczcie jak pionowo siedzę i jak krótkie są siedziska. W trasie ta pozycja jest naprawdę mało wygodna. Co z tego, że mamy dużo miejsca na nogi, jak się tu mocno męczymy. Brakuje tej regulacji oparcia, które powinno być w standardzie. Taka możliwość jest tylko, jak wybierzemy pakiet opcjonalnych foteli za 28 000 złotych, ale wciąż nie są to aż takie fotele jak np. w klasie S, gdzie można się wręcz położyć. Poza tym z tyłu u mnie do dyspozycji mamy podłokietnik z rozkładanym czymś, co nie wiem do czego służy. Poważnie, co to jest? Jakieś trzymadełko do telefonu czy tabletu? Napiszcie w komentarzach, jak wiecie do czego to służy. Dalej mamy oddzielną strefę klimatyzacji, złącza czy gazetowniki. Gdyby nie ta dziwna pozycja, to byłoby idealnie. Ale a propos dziwnych pozycji, to zapraszam naprzód. Tutaj witają nas fantastyczne, wygodne fotele z funkcją podgrzewania, wentylowania czy masażu. Oczywiście to opcje. Klasycznie dla Mercedesa fotel elektryczny regulujemy z poziomu drzwi i tutaj, podobnie jak w S-klasie, te przyciski są dotykowe. Czyli my to tylko muskamy, a nie naciskamy. Trochę na siłę gadżet, ale działa to sprawnie. Szkoda tylko, że pozycja za kierownicą jest jak w jakimś autobusie. Po pierwsze, kierownica jest przeogromna, po drugie, jest ustawiona pod dziwnym, złym kątem, a po trzecie, jak ją ustawię pod siebie, to zasłania mi część zegarów. Jakby tego było mało, to siedzę bardzo wysoko, przez co na każdych światłach nie widzę sygnalizatora. Tutaj na szczęście Mercedes rozwiązuje problem, który sam stworzył, poprzez zastosowanie kamery, która pokazuje nam na ekranie światło. Miło. To pora pokazać Wam deskę rozdzielczą, bo ta chyba robi największe wrażenie w tym aucie. Przyznacie, wygląda jak auto z przyszłości. Same ekrany, mnóstwo świecidełek, robi wrażenie. Zwłaszcza w nocy, gdzie podświetla się niemal wszystko. Deska, pasy, fotel, nawiewy, wszystko. Cała deska rozdzielcza wygląda jak jeden wielki ekran. Tak naprawdę to ekranów mamy 3. Jeden to cyfrowe zegary, drugi to multimedia na środku, a trzeci to też multimedia, ale dla pasażera. I zanim je omówię, to tylko dodam, że w podstawie deska rozdzielcza w EQS-ie jest inna. Nie mamy tak dużo ekranów, tylko mamy układ, jak we wspomnianej tutaj już wielokrotnie S-klasie, czyli wielki pionowy tablet na środku. Ja jak widzicie, mam wielki tablet na środku, ale on tak jakby się rozlewa na całą deskę rozdzielczą. I muszę przyznać, że działa zaskakująco dobrze i intuicyjnie. Oczywiście dotykowa obsługa klimy i czy tam audio jest średnio wygodna, ale wszystko klika się naprawdę sprawnie i szybko. System też nie ma tendencji do zawieszenia się poza jedną rzeczą. Otóż jak chcemy włączyć prawy ekran, to często system zaczyna myśleć i nie zamierza skończyć. Początkowo nie wiedziałem co się dzieje. Wszystko inne działało, tutaj ten samochód tak jakby się zamyślił i działało mi tylko zmienianie tapety na prawym ekranie. A rozwiązanie przyszło przez przypadek. Otóż okazuje się, że ten ekran ma pełną funkcjonalność dopiero jak ktoś siedzi na miejscu pasażera. Ma to w sumie sens, tylko szkoda, że nie ma jakiegoś komunikatu, który by mówił, że jak chcemy właśnie włączyć ten ekran, to ekran dostępny jest tylko jak siedzi pasażer. Bo tak to byłem pewny, że system się zawiesił. A ten drugi ekran jest dla pasażera chyba po to, żeby był lepszym nawigatorem podczas podróży. W sumie trochę nie rozumiem po co on jest, bo z poziomu pasażera spokojnie dosięgamy do tego wielkiego głównego ekranu. Chyba, że chodzi o to, żeby nie rozpraszać kierowcy, ale wciąż, moim zdaniem ten ekran jest niepotrzebny, ale tapeta na nim wygląda bardzo ładnie. Szkoda, że nie można wgrywać własnych. Ostatni ekran to cyfrowe zegary, które mają dużo motywów i sporo personalizacji. Wyglądają ładnie i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W Mercedesie EQS kompletnie zrezygnowano z przycisków fizycznych i chyba tylko ten od świateł awaryjnych jest taki. Tak, to wszystko trzeba smyrać lub macać po ekranie. Działa to wszystko zaskakująco dobrze, ale też mocno się wszystko palcuje i kurzy. Co gorsza, ten prawy ekran idealnie odbija słońce podczas jazdy, tak że jazda jest naprawdę mocno nieprzyjemna. W sumie pewnie jakby tam nie było ekranu, tylko byłyby wielkie połacie piano black, to też by odbijało. To mi się nie podoba. Podoba mi się za to spasowanie i jakość materiałów. Jest naprawdę świetna, poziom klasy S, a może i nawet nieco lepiej. Poważnie, bardzo ładnie i bardzo mało piano black.
kabinie znalazło się też dużo schowków i skrytek. A i wracając jeszcze do ekranów, pospędzając długi czas na ładowarkach, możemy go sobie umilić poprzez granie w Tetrisa albo Sudoku. I to może robić zarówno osoba na tym głównym ekranie, jak i na tym małym. Od razu dodam, że podczas jazdy oba ekrany nie pozwalają na granie w gry. Śmieszne. Śmieszne jest też otwieranie maski, ale to już pokazywałem. Pora więc pokazać, jakie możemy mieć silniki. EQS występuje w 4 wariantach: 350, 450+, 580 oraz w odmianie AMG 53. Jak widzicie, dwie ostatnie najmocniejsze wersje mają napęd na 4 koła, a pozostałe są pędzone na tył. Moce kolejno tych wersji to 292, 333, 523 oraz 658 lub 761 koni. Mówię lub, bo w odmianie AMG można dokupić pakiet mocy. EQS 350 ma akumulatory o pojemności 90 kWh, a pozostałe wersje mają 107 kWh. Ja do testów, jak widzicie, wybrałem odmianę 580 Formatic, czyli 523 konie oraz napęd na wszystkie koła. Sprint do setki powinien trwać 4,3 sekundy. Pora więc to sprawdzić. Równiutkie 4,3 sekundy. Sprawdzałem to z 10 razy i zawsze 4,3 sekundy. I co ważne, auto nie puchnie przy kolejnych próbach i zarówno 0-100, jak i 50-150 czy nawet 100-200 było zawsze takie samo. Aha, i prędkość maksymalna jest ograniczona do 210 km/h. Jak chcecie jechać szybciej tym elektrykiem, to musicie kupić wersję AMG 53. Tam może być nawet VMAX na poziomie 250 km/h. Testowana 580 od 50 do 150 przyspieszała w 6,3 sekundy, a od 100 do 200 w 11,2 sekundy. Jest bardzo szybko. Reakcja na gaz, jak to na elektryka, jest błyskawiczna i w trybie sport aż super brutalna. Jak słyszycie, czasami EQS wydaje z siebie takie dźwięki statku kosmicznego. Można to wyłączyć albo zmienić. Są do wyboru dwa motywy dźwięków. W EQS-ie poza osiągami zadziwia komfort podróżowania oraz zwrotność. Za to pierwsze odpowiada pneumatyczne zawieszenie, które ma nawet możliwość podnoszenia, jakbyśmy wjeżdżali na jakiś dziwny teren. A zwrotność to zasługa tylnej osi skrętnej, która może się wychylać aż o 10 stopni. W podstawie jest to 4,5 stopnia, a za 6100 zł można dokupić 10 stopni. Warto to wybrać. Jak widzicie, oś wychyla się bardzo mocno i dzięki temu średnica zawracania to 10,9 metrów. A przypomnę, że EQS ma ponad 5,2 metra długości. No jest wielki i super ciężki, ale to tak super. 580 waży aż 2585 kg, czyli nie możemy parkować na chodniku, bo według polskiego prawa auta o DMC większe niż 2,5 tony nie mogą wjeżdżać na chodniki. Oczywiście w Polsce nikt tego nie przestrzega i pewnie mało kto wie o tym przepisie, ale tak jest. Aha, i DMC EQS-a to 3060 kg, 3 tony. Dla porównania, S-klasa z V8 pod maską waży pół tony mniej niż EQS. I ta waga mnie nieco śmieszy w kontekście reklam EQS-a, bo na prospektach reklamowych zazwyczaj jest on pokazywany jak lata sobie. Oj, może i lata, ale w linii prostej. Osiągi są fantastyczne i lekkość, z jaką to auto przyspiesza, no naprawdę robi wrażenie. Nie czuć aż tak bardzo tej masy, dopóki mocno nie wejdziemy w jakiś zakręt. Skrętna oś robi co może, ale nas jednak nieco będzie wyrzucać z zakrętu, no tak dużą masę ciężko oszukać. Ale EQS to nie sportowiec. To auto do komfortowego podróżowania i do tego sprawdza się idealnie. Pora więc pogadać o spalaniu. Przepraszam, o zużyciu.
Niestety to nie jest małe i w mieście na krótkich dystansach ciężko było zejść poniżej 30 kWh. Pewnie gdyby było cieplej, to dałoby się zejść tak do 23-25 kWh, ale teraz to było niemożliwe. Na trasie też nie ma rewelacji i przy 90 zużycie oscylowało około 19 kWh, przy 120 około 24, a przy 140 tak 29 do 30 kWh. Czyli ponownie, w trasie czy w mieście trzeba się liczyć z zasięgiem około 350 km. W zimie zasięg jest ten mniejszy, o jakieś 30% niż w lecie, bo mamy zimne baterie. Czyli jakby było ciepło, pewnie bez problemu zrobiłbym w mieście 450 km. Zresztą to widać idealnie, jak zjedziemy z szybkiej ładowarki, bo wtedy jak bateria jest mocno dogrzana, to zużycie na krótkim dystansie miałem w granicach 23 kWh, a nie 30, jak wyjeżdżałem z zimnego garażu. Tu jeszcze muszę pochwalić kilka rzeczy. Po pierwsze, EQS jest świetnie wyciszony i to mimo, iż ma szyby bez ramek. Brawo. Kolejna sprawa to opcjonalny audio Burmester. Gra cudnie. I na koniec matrycowe lampy. Wycinają pojazdy idealnie i mają świetny zasięg. Chociaż jak widzicie, czasem za późno się przełączają. No dobra, to porozmawiajmy o pieniądzach. Podstawowy EQS 350 kosztuje 453 tysiące złotych. Odmiana, którą testuję, czyli 580 Formatic, to już wydatek minimum 621 tysięcy złotych. Mówię minimum, bo egzemplarz, który kosztował 740 tysięcy złotych. Drogo. Jak widzicie, S-klasa 580, czyli podobna moc i osiągi, ale z benzynową V8 pod maską, w podstawie kosztuje około 50 tysięcy złotych mniej. Mercedes EQS to jeżdżący technologiczny gadżet, który przyciąga spojrzenia i zachwyty wszystkich, którzy go zobaczą. Poważnie, na żywo samochód robi piorunujące wrażenie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wygląda jak auto nowej generacji. Jest ogromny, nowoczesny, świetnie wykonany, piekielnie szybki w wersji 580 i niestety wcale nie taki ekonomiczny. Jak już koniecznie chcecie EQS-a, to ja bym brał słabsze wersje, bo tak duża moc tutaj tu kompletnie nie jest potrzebna. To auto płynie przez miasto, nie ma się ochoty w nim ścigać. No właśnie, przez miasto. I to kolejna rzecz, której nie rozumiem, bo samochód ze względu na zasięg idealny jest do miasta. A wtedy po co nam tak wielkie auto tylko do miasta? Mniejszy EQE będzie chyba lepszym wyborem, zwłaszcza, że wygląda bardzo podobnie. A ja i tak wolałbym spalinową S albo E klasę. Cześć! To nie może być przypadek, ja mam 186 cm wzrostu, a EQS to tak naprawdę W223, czyli S-klasa w nomenklaturze Mercedesa, z tym, że w pełni elektryczna. Cześć!